Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu weekendowym, w którym to będziemy rozmawiać jak zwykle o włóczkach, udziergach, projektach, wzorach, o wszystkim ogólnie co związane jest z dzierganiem. Ja mam na imię Karolina i zapraszam. Jak zawsze zaczynam swoje filmiki od tego, co udało mi się wydziergać i zapewne niektórzy z Was, którzy oglądają mnie regularnie, zauważyli to. To jest jeden z ukończonych udziergów. Pokazywałam go już na Instagramie, wcześniej pokazywałam go we vlogach. W trakcie projektowania, chciałam powiedzieć, trochę to za dużo powiedziane, w trakcie dziergania. I właśnie, co mogę powiedzieć o tym sweterku? Uwielbiam go, po prostu go uwielbiam. Jego historia jest długa, ale nie będę się tu powtarzać. Włóczka to jest Suri, alpaka od wełna bawełna, którą udało mi się dostać na trzecich z kolei targach włóczki, na których byłam w Polsce, akurat w Krakowie. Na nią trafiłam, wcześniej też ją widziałam, bardzo ją chciałam, niestety nigdy nie było koloru, który by mi odpowiadał, natomiast tym razem się udało. Dlaczego mnie do tej włóczki tak ciągnęło? Ponieważ na stoisku wełna bawełna zawsze pojawiały się dwa sweterki lub jeden sweterek właśnie z tej włóczki i też z takiego, ta włóczka chyba druga nazywała się Big Mohair czy coś takiego. Mi osobiście ta bardzo się podobała. Strasznie podobał mi się ten sweter, który tam właśnie był wystawiony, taki oversize'owy, luźny i taki właśnie chciałam skopiować. I tak też zrobiłam. Było obiecane, że na sweterek, ten, który był tam pokazowy, wystarczały dwa motki po 100 gram właśnie tej włóczki. Nie licząc tam, bodajże w jednym rękawie było o jeden rząd mniej, na tyle starczyło włóczki. To w moim wypadku, kochani, ja też zrobiłam sweterek na drutach 9 mm, też miałam dwa motki i nie dość, że starczyło, to jeszcze sporo zostało. No, sporo to może przesadzam, ale spokojnie zostało, jakbym chciała coś dorobić. Nie wiem, myślę, że nawet jakiś kurczę szaliczek sobie z tego będę w stanie wydziergać. Ale tak, wracając do sweterka. To nie jest żaden wzór, to jest robione z głowy, czyli coś, co chciałam po prostu mieć. Wiedziałam, że chcę reglan i jest reglan. Wygląda on tak, najzwyklejszy, nie ma tu żadnych udziwnień. Jak widzicie, jest, tu na nim sobie siedzę, bo on jest dość długi. Jest on dość długi, więc tutaj jest, o, tu mam pachę, więc jest dość taki obwisły i szeroki. Mam tutaj sporo luzu, o, plus no oczywiście to jest robione na drutach 9 mm, więc te oczka są duże i porozciągane właśnie w taki, może porozciągane jest to złe słowo, ale są one takie bardzo, bardzo otwarte. Tu jak widzicie, wykończenie jest zrobione zwykłym I-cordem, o, po całości. Ten oryginalny sweterek, który wisiał właśnie zawsze na stoisku wełna bawełna, jest zrobiony, tutaj są wykończenia z tego co pamiętam normalnym ściągaczem. Ja tego nie chciałam, ja chciałam mieć po pierwsze tu szeroko i tak jak widzicie, no nawet mi się udało, chociaż myślałam, żeby to było jednak szersze, ale nie jest źle, jest mniej więcej tak jak sobie wymyśliłam. Podobnie są zrobione rękawy, czyli jest zrobiony I-cord i to samo jest na dole, nie będę tu podciągać, żeby się nie rozgalać za bardzo. Jedyna różnica to, że ten I-cord tutaj i na dole robiłam taki bardziej standardowy, myślę, czyli jak to było? Przerabiamy dwa oczka i później dwa następne przerabiamy razem przez tylną nitkę i przerzucamy oczka z powrotem na lewy drut i powtarzamy tą sekwencję do samego końca. Natomiast tutaj najpierw tak zrobiłam, ale wydało mi się tutaj tak za bardzo chunky, bo to jednak jest sama włóczka w sobie już dość gruba. Jeszcze jak zrobiłam ten I-cord, to przy szyi wydawało mi się to za bardzo takie odstające. Więc spróbowałam i zrobiłam sobie I-cord węższy, czyli na dwa oczka, czyli jedno na prawo, dwa razem na prawo przez tylną nitkę i przerzucamy. W ten sposób, po prostu jedno oczko, mniejsza sekwencja i to już mi się podobało bardziej. Co dalej? Było prucie oczywiście, ale to było prucie już po blokowaniu głównie, bo tak. Zrobiłam sweterek i wiadomo, wiedziałam, że to się rozciągnie, już to się rozciągnie dość mocno, ponieważ to są otwarte oczka. To jest robione na dużych drutach, więc no wiadomym było, że to się po blokowaniu rozciągnie, plus po noszeniu jeszcze się dodatkowo pewnie wyciągnie i tak też się stało, ale do tego za chwilę. I ja tak niby o tym wiedziałam, jakoś tak zapomniałam, więc zrobiłam sobie długość rękawów
tak tutaj, bo mówię, no wyciągnie się, to będzie tak tutaj, nie? No. Okazało się, że jak już później zmierzyłam sweter, to przed blokowaniem rękawy były tak, nie wiem, mniej więcej tutaj. I długość zrobiłam sobie też tak, jakbym chciała mieć długość swetra, standardową taką długość swetra, bo chciałam, żeby on był dłuższy, ale mówię, zrobię standardową długość, jak zawsze robię, no i się wyciągnie. No to tak jak z długością swetra trafiłam, tak rękawy, kochani, po blokowaniu one były takie dosłownie. I ja uwielbiam długie rękawy, no ale to akurat już było zbyt długie i za bardzo mi przeszkadzało, więc po blokowaniu ja sobie z taki kawał sprułam i zrobiłam nowy I-cord, więc powstały mi kolejne 2 kuleczki resztek. No i tyle, no co wam powiem, bardzo lubię ten sweter, bardzo lubię taki slouchy, taki byle jaki, że tak to nazwę, styl właśnie do zarzucenia. On też się wydłużył na długość, oczywiście body też, więc była to zaraz po blokowaniu taka długość, tak za tyłek, tak w sam raz, nie tak tuż za tyłeczek, nie? Żeby przykryć. Ale też wiedziałam, że to nie jest koniec tego wyciągania, że na pewno po kilkukrotnym założeniu, czy nawet jednokrotnym założeniu, on pod względem, wiadomo, grawitacji, że tak to pięknie nazwę, pójdzie w dół. I tak też się stało. Miałam go w pracy cały dzień i on się może jeszcze tak o tyle mniej więcej wyciągnął. Więc teraz ma on idealną długość do leginsów i właśnie tak zamierzam go nosić, czy to w domu, czy gdzieś tam zarzucić, jak wyskakuje, nie wiem, po przysłowiowy chleb za róg, czy coś i coś muszę zarzucić, czy to zarzucę na jakąś koszulkę na ramionczkach, czy wieczorem w ogródku właśnie zrobi się chłodniej, no to w lecie sobie zarzucę, czy właśnie po domu. Do pracy też miałam, ale trochę mi szkoda, bo jednak łatwo ją zahaczyć czy coś. No nie wiem też jak tutaj, to jest bardzo miękka włóczka, więc na pewno będzie się też mechacić i tak dalej. No ale tak jak widzicie, no tak wygląda. No jest super, bardzo mi się on podoba. Uwielbiam takie byle jakie, że tak powiem, narzutki. Ja tu zapewne gdzieś wstawię zdjęcia, jak w tym wyglądam tak. Zaraz po blokowaniu to było robione, także mówię, on się na długość tak mniej więcej tyle jeszcze wyciągnął po całym dniu noszenia. Nie wykluczam faktu, że będę musiała, nie wiem, może w przyszłym roku odpróć dół i skrócić sobie, bo to, no wiadomo, to jest jednak bardzo otwarte oczka, więc one jeszcze będą do siebie, podejrzewam, dochodzić, ale na chwilę obecną jest idealnie. Że jestem bardzo zadowolona. Chcę łyknę jeszcze kawki, bo ja prosto po pracy jestem. Tylko zdążyłam sobie właściwie młodej zrobić jedzenie i mówię, nagram coś. No i tak, i to jest ten jeden z udziergów, który udało mi się skończyć, z którego jestem bardzo zadowolona. I mówię, no od początku wiedziałam, że to ma być bardzo prosty, zwykły sweter, bez żadnych udziwnień, więc nawet nie szukałam żadnych wzorów. Ja tu miałam próbkę chyba 9,5 oczka na 10 cm, także bardzo duża próbka. Migiem się to robiło, chyba w tydzień zrobiłam ten sweter jak nie mniej, wliczając to wszystkie prucia i tak dalej. Więc taki przyjemny projekt, w którym nie trzeba się było zastanawiać, trzeba było tylko od czasu do czasu na siebie zarzucić, przymierzyć i tyle. Ale w międzyczasie skończyłam też inny projekt, też zapewne ci, którzy mnie oglądają, już go znają. I jest to Rodochrozet. Rodochrozet, czyli szalik autorstwa Zuzi z kanału On Her Needles. Tutaj wam na pewno napiszę. I też znacie jego historię. Ja go robiłam, Jezus, będzie trochę telepać kamerą, bo to jest tak na słowo honoru tu ustawione. Ja go robiłam podczas kalu, chyba organizowanego przez Łódź Dzierga, jeśli się nie mylę, i ten kal wciąż trwa. Tam była promocja też właśnie do sklepu, ale nie chcę wam mówić do którego sklepu, bo nie chcę skłamać, nie pamiętam. Ja skorzystałam z innej włóczki, nie z tego sklepu, bo ja już byłam w UK bodajże chyba, jak dołączyłam do tego kalu, już nie pamiętam, ale nieistotne. On jeszcze trwa, była zniżka na wzór i właściwie tam chyba Zuzia dała na wszystkie swoje wzory zniżkę, więc ja sobie zakupiłam właśnie ten wzór, Rodochrozet, i zakupiłam sobie jeszcze wzór na jej getry. Ale nie pamiętam nazwy, jak coś to napiszę, jak nie zapomnę. Ale tak, wróćmy do Rodochrozety.
Wypadałoby powiedzieć, z czego ja to robiłam, ale nie pamiętam. To były na pewno cekinki Make It Bloomsien. O, i one wyglądają tak. Te malutkie cekinki, akurat te są takie bardziej matowe niż błyszczące, chociaż właśnie w świetle dziennym, w słońcu czy w świetle sztucznym taki delikatny połysk mają. A druga włóczka, czyli to takie piękne morskie coś, to jest chyba... Nie mam tu nigdzie, prawda? Nie mam. Napiszę Wam. Obie włóczki były kupione u włóczkomaniaczki. Mi się wydaje. Jezu, ja Was przepraszam, ale ja dzisiaj jestem tak wypluta po całym tygodniu. Nawet nie całym, 4 dni. A ja ledwo na oczy widzę, zresztą pewnie widzicie, jak ja wyglądam. Więc tutaj nie wszystkie klepki mi dokładnie się stykają, więc mogę się mylić. Ale tak, co będę pamiętała, to Wam postaram się napisać. To była włóczka skarpetkowa. To był motek bodajże 100-gramowy, bardzo fajna, bardzo przyjemna i bardzo mięciutka włóczka i ja właśnie chciałam ją połączyć z cekinkami i tam na miejscu u włóczkomaniaczki sobie te dobrałam i bardzo mi się to zestawienie podoba. Co do samego wzoru. Wzór jest fajny, wzór jest prosty, chyba, bo dla mnie prosty nie był, ale o tym za chwilę. Świetnie rozpisany, z wszystkimi detalami. Są ilości włóczki w zależności od długości, szerokości, bo tam są chyba 2 szerokości podane, są różne długości, chyba różne rodzaje włóczek. Ogólnie tam jest informacji masa we wzorze. Od początku do końca wszystko jest pięknie wytłumaczone. Są schematy, jest opis słowny, więc naprawdę absolutnie cudownie rozpisany wzór, z tym, że mój mózg jakoś go nie był w stanie przetworzyć, mianowicie sekwencji nie był w stanie przetworzyć. I ja się tu pomyliłam tyle razy, że to się w głowie nie mieści. Na początku to jeszcze to jakoś poprawiałam, prułam i się wracałam, a później gdzieś to mam i leci jak leci. No. Także jest błąd na błędzie, błędem pogania, ale jak się tak patrzy, wiecie, z daleka, o tak, to jakoś się specjalnie nie rzuca w oczy. I tyle. Nie wiem, ile dokładnie zużyłam. Musiałabym motek zważyć, ale około połowy motka. I stwierdziłam, że mi wystarczy, bo ja spokojnie mogę sobie to w ten sposób owinąć. O, i jeszcze mi zostaje na zawiązanie. Tak, także idealna dla mnie długość. Mogę sobie rozwiązać, są dość długie te zwiski, nie będzie mi się to tam, wiecie, odwijać jakoś mocno. No w różny sposób można go nosić, mi się bardzo on podoba, mimo że to niekoniecznie jest mój kolor, ale ogólnie kolor lubię, to jest kolor Beatki Dziarmaki. Także jeszcze raz Wam tu pokażę i widzicie, tu są takie piękne, fajne linie zrobione i właśnie tu jest, trochę mi prześwietla, więc może tego nie być tak widać. Nie wiem, może pod kątem. O, teraz jakoś tak bardziej widać, nie? I to są prawe i lewe oczka naprzemiennie w pewnej sekwencji, której mój mózg nie był w stanie przetworzyć. I ja się myliłam tak strasznie, że to się w głowie nie mieści. Ale zrobiłam i uparłam się, chociaż powiem Wam, że w połowie ja już chciałam tym rzucić, bo mówię, no nie, dziewczyno, nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Prosty wzór, wszystko fajnie napisane, a Ty po prostu nie przetwarzasz. Ale mówię, nie, bo mi się podoba, bo jest fajny i chcę go mieć. I się zaparłam i zrobiłam. Nareszcie. Nie wiem, czy jakieś zdjęcia uda mi się jeszcze zrobić. Jeśli tak, to tu wrzucę. Jeśli nie, no to z tego, co Wam tu pokazałam, tak on wygląda, bardzo Wam polecam. Tam nikt oprócz mnie żadnych problemów z tym wzorem nie miał oczywiście. Ja nawet nie zgłaszałam problemów, bo tam nie ma problemów w tym wzorze. To jest problem jakiś tu mój w głowie, że po prostu może to był zły czas na robienie tego konkretnego wzoru, bo nie przetwarzałam, absolutnie nie przetwarzałam. No, ale jest. I jestem dumna z siebie, że jednak pokonałam swoje trudności i mam taki piękny szaliczek, który nawet na teraz świetnie się nada, bo on nie jest za ciepły. Ja go jeszcze dość mocno zblokowałam. Robiłam go na drutach 3 albo 3,5 mm. Więc on jest naprawdę taki cieniutki, zwiewny. To nie jest jakiś gruby zimowy szalik i właśnie taki efekt chciałam osiągnąć. Jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona, więc wszystkim polecam. I tak, moi drodzy, czy to jest wszystko? Tak, z ukończonych projektów to by było na tyle.
Natomiast, ponieważ byłam tak z siebie dumna, że zrobiłam ten sweter i tak z siebie dumna, że się uparłam i skończyłam ten szaliczek, że sobie zafundowałam custom party i wrzuciłam na druty sporo nowych udziergów, ale o tym za chwilę, ponieważ mam brudne okulary. Właśnie się zorientowałam i strasznie mnie to drażni. Mam gdzieś tutaj jakąś plamę i ona mnie doprowadza do szewskiej pasji, także na chwilę się wyłączę, przetrę okulary i do Was wrócę. Dobrze, teraz widzę dużo lepiej. Wracamy do mojego custom party. No, szaleństw nie ma, ale jednak. Nie dość, że narzuciłam chyba 3 projekty, to jeszcze mam w kolejce kolejne, do których robiłam próbki. Jednym z nich jest ten sweterek Astrid od Sadness Garn, który Wam pokazywałam próbkę w zeszłym tygodniu. Dziękuję zresztą za wszystkie komentarze i utwierdzenie mnie w przekonaniu, że dobrana kolorystyka jest fajna i żebym tak zostawiła i tak też będzie. Zostawię tą kolorystykę, nic nie będę zmieniać. I idąc za ciosem, ja Wam już dawno wspominałam, że bardzo bym też chciała zrobić Carla Cape, bodajże Ann Wencel. I miałam do tego przeznaczoną włóczkę Drops Sky w połączeniu z moherem. Z tym, że próbka mi nie wychodziła, musiałabym tam nieźle kombinować. 2. Głównym kolorem był niebieski. I ja się uparłam, żeby właśnie zrobić z tych włóczek, ponieważ miałam je na stanie. Ja sobie tylko moherek dokupiłam. Z tym, że no ja z tym niebieskim nie za bardzo się lubimy. A tym bardziej taki odcień niebieskiego, jakiego miałam. I wtedy ja się tak strasznie upierałam, żeby jednak użyć te włóczki, bo ja jeszcze wtedy nie odkryłam Vinted. Natomiast jak już Vinted odkryłam i mogę na nim sprzedawać włóczki i to też robię, no to powiedziałam, po co na siłę robić wzór, sweterek, kardigan, który jest dość obszernym, bo on jest oversize'owy i jest dość długi, bo taki zatyłek raczej bym planowała robić. I później co? Będzie wisiał w szafie lub leżał tam złożony w szafie i no szkoda tej pracy, prawda? Więc stwierdziłam, nie, włóczki sprzedałam i popatrzyłam, co tam mogę pokombinować. Nie chciałam kupować tych włóczek sugerowanych, bo tam jest bodajże i Zajer. One są dość drogie, nie mówię, że są złe, ale są dość drogie, a ja nie jestem pewna, czy będę chodzić w tym kardiganie, więc chciałam raczej z czegoś bardziej budżetowego skorzystać. I ponownie wróciłam do tej swojej flory, tej takiej brązowawo-beżowawej, z której z tych motków z jednego będę robić Astrid, ten żakard, ten ciemny paseczek w połączeniu z ciemnobrązowym moherem, ale ja oprócz tego mam chyba z 5 czy 6 motków właśnie tej konkretnej flory. I zaczęłam tak przeglądać stronę Dropsa, co oni tam mają i jakie włóczki mogłabym połączyć z florą, żeby uzyskać próbkę właśnie na ten kardigan. No i doszłam do wniosku, że Drops R, tak, ta dmuchana, właśnie z tą florą, możliwe, że uzyskałabym fajną próbkę. Znalazłam sobie kolor, który chciałabym właśnie z tym ciemnym tym takim beżem, brązem połączyć. Do tego kolor kontrastowy i też stanęło na marcepanie, czyli podobnie jak w Astrid, i z tego wyszedłby mi taki dość mocny kontrast, na czym mi zależało. No i zamówiłam sobie te włóczki, ponieważ one też wskoczyły w promocji, obie, i R, i Flora, więc dokupiłam sobie Flory tylko 2 moteczki tego marcepana, plus właśnie R w ciemnym brązie i chyba też w marcepanie. I kochani, zrobiłam sobie próbkę i próbka wygląda tak. Robiłam ją tak na szybko, trochę byle jak. Tutaj wydaje mi się, że troszkę za mocno ten żakard zaciągnęłam. On jest jeszcze rozciągliwy, ale tak wygląda z tyłu, bo to próbka w tej z powrotem. Ale myślę, że jest fajny. Po pierwsze, dzianina mi się podoba. Ona była dość sztywnawa przed blokowaniem. Natomiast teraz jest fajna. Ona wciąż nie jest taka super, wiecie, lejąca i tak dalej, ale nie o to chodzi w kardiganie, żeby to było lejące. No bo, no nie w tego typu kardiganie, to by nie zadziałało, tylko o coś, co będzie raczej trzymało kształt. I tu mi to kształt trzyma, a jest jednocześnie fajne i miękkie. Ja Wam tu przybliżę, jak to wygląda. To jest właśnie połączenie Drops R z Drops Flora. I tuż przed nagrywaniem tego filmu zmierzyłam próbkę i wychodzi mi idealnie tak, jak jest we wzorze, także jestem super zadowolona.
i to będzie powstawało. To będzie powstawało. Chcę to narzucić na druty jak najszybciej, ponieważ taki kardigan, no tutaj w UK on będzie dla mnie do użytku praktycznie przez cały rok. To jest robione na drutach 5 mm. Chyba na kładcach robiłam, z tego co mi się wydaje. Tak, na pewno na kładcach. I mówię, podoba mi się taki mocniejszy kontrast. Podoba mi się też oryginalna wersja, gdzie ten brąz jest taki jaśniejszy, no sporo jaśniejszy. Jednak do flory by mi jakoś to chyba tej, którą miałam, niespecjalnie była tam w stanie dobrać kolor. Chociaż tam chyba był taki, już teraz nie pamiętam nazwy, ale nieistotne. Stwierdziłam, że jednak to zgra mi się ładniej z tą florą i faktycznie w połączeniu wychodzi taki bardzo delikatny melanż, ale to jest fajny melanż, to jest zgrane i myślę, że fajnie, fajnie to wygląda. Taki bym miała ciemny właśnie, z tymi fajnymi paseczkami jasnymi, więc jestem jak na razie jak najbardziej zadowolona. Także to właśnie w planie. W planie jest także Astrid. W planie jest kolejny April Tea. Z tym, że tam będę coś może kombinować jeszcze. I ogólnie mam taką listę do narzucenia i ja to będę narzucać, a ja mimo wszystko i już coś narzuciłam. I narzuciłam, co po pierwsze, Sophie Scarf. No bo ja lubię mieć Sophie Scarf narzucone. A przypomnę, że wciąż robię chustę Justyny Lorkowskiej, ale ją trzymam w samochodzie i jak muszę na Julkę poczekać albo coś tam, mam dłuższą przerwę w pracy, to sobie tam dziubam, praktycznie w domu tego nie mam. Więc żeby mieć taki wiecie, no dodatkowy projekcik, no to rośnie sobie Sophie. Ja bardzo lubię Sophie, mi się przyjemnie z tym pracuje, to jest dla mnie taki odmóżdżający projekt. No i wiecie jak Sophie wygląda. No tutaj nie ma żadnej filozofii, czasem się gdzieś pomylę. I włóczka. Tu bardziej mi chodziło o wypróbowanie włóczki. To jest, kochani, mam nadzieję, że mi się nazwa nie pomyli. Na pewno jest to Lamana i jest to chyba Roma. Ma to świetny skład, to jest kaszmir z czymś tam. Tu wszystko Wam napiszę, bo mówię, mój mózg dzisiaj nie działa, ale to jest taka chmurka. To jest taka chmurka. Jeśli chcielibyście coś więcej na jej temat wiedzieć, to ja zapraszam Was do filmu o firmie Lamana, bo ja tą włóczkę razem z wieloma innymi takimi pojedynczymi motkami dostałam od firmy Lamana do wypróbowania. No i właśnie sobie zaczynam powoli wypróbowywać. Ja z nich zrobiłam z każdej tej włóczki próbkę i o niej Wam opowiadałam i pokazywałam. Mimo że próbki to nie jest może taki idealny sposób na sprawdzenie włóczki, ale to już daje jakiś tam pogląd i na przykład pozwala bardziej świadomie wybrać projekcik, który można by zrobić. I ja uznałam, że z tego zrobię sobie Sophie Scarf, bo niezależnie jakim ściegiem na tym będę pracować, to będzie delikatne, mięciutkie i cudowne i takie właśnie jest pomimo ściegu francuskiego. I ja to robię na malutkich drutach, robię to na drutach 3 mm, mimo że sugerowane są tam chyba nawet do 4,5. Nie podobał mi się ścieg, jaki wychodził i ja chciałam, żeby był bardziej zbity, a on mimo wszystko wciąż jest cudownie delikatny i taki efekt mi się podoba. Także tu sobie też spokojnie, powolutku rośnie Sophie Scarf. Mam pierdyliard innych szaliczków, które chciałabym narzucić, ale staram się je ograniczać. Także to jest jedna z rzeczy, które narzuciłam. Kolejną, bardzo ekscytującą dla mnie, to jest, tutaj wyciągnę, przygotujemy się. O, na szczęście mam etykietki. To jest, moi kochani, wydaje mi się, że nazywa się to Shoreline Tea od Ozetty. Chyba. Ja Wam wspominałam w ostatnim odcinku, że chciałabym wypróbować wzory projektantek, z którymi nie miałam wcześniej do czynienia i między innymi była to Ozetta i ktoś tam jeszcze i to jest chyba wzór Ozetty albo właśnie tej drugiej projektantki, której albo Moreki, no bo z Morekę chyba też chciałam spróbować kogoś jeszcze, ale to będzie tu na ekranie na pewno nazwa wzoru i projektantka. Ale kochani, to jest coś, co ma w sobie warkocze. Delikatne i łatwe niby w wykonaniu, ale jednak warkocza. Wiecie, że ja warkoczowa nie jestem, prawda? Ja lubię projekty takie. Ogólnie ścieg gładki, tak? Natomiast
coś w tym projekcie mnie do siebie bardzo przyciągnęło i stwierdziłam, że no nie ma siły, ja będę musiała to narzucić. I narzuciłam. I teraz tylko próbuję się zorientować, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. Chyba tak. Dobra. O tak. Coś takiego. Tam pewnie źle wam jakoś pokazuję, no ale mniej więcej tak to wygląda. No i się muszę podrapać, no. Dobra, drapiemy, podrapane, ok. Tak to wygląda, tak może lepiej. O, tutaj widzicie, wejdzie głowa, nie? O, wejdzie głowa, co ma nie wejść, jak wejdzie. No, o, tak, pi razy oko, nie? Tak to wygląda na chwilę obecną. Idzie mi to dość powoli, bo jednak te warkocze nie są robione jakoś bardzo często. Jak widzicie, one są takie raczej oddzielone od siebie dość sporymi tutaj, czekajcie, głowę zasłonię, odległościami, więc nie robi się ich jakoś wyjątkowo często, ale jednak i tak, co mi się spodobało w tym wzorze już na samym początku, to, że zrobienie próbki to jednocześnie było zrobienie jednego ramienia, ponieważ to jest sweter z elementów, to powinni w ogóle powiedzieć, że to jest robione w elementach, a konkretniej robimy osobno jedno ramię, czyli to jest ten tutaj, o, taki element, to jest jedno ramię. Robimy później drugie ramię, czyli ten element. Następnie robimy tył, o, z podkrojami później, tu pod paszkę. Następnie robimy lewą część przodu, prawą część przodu, łączymy i to takie mówię, elementy. I teraz jak zapewne widać gołym okiem, ta część, to ramię zdecydowanie wygląda inaczej niż to. A to dlatego, że to jest część zablokowana i to jest właśnie ta próbka zrobiona na samym początku, co jest super, bo robiąc próbkę, jednocześnie robimy jedno z ramion i mamy gotowy element. Nie musimy tego odkładać i tak naprawdę zaczynać od początku, bo już mamy jakiś element. Dla mnie to super. I zblokowane wygląda to mniej więcej tak. Jak widzicie, ja nie jestem jakaś biegła w robieniu warkoczy, więc są niedociągnięcia. Tu na przykład jest największe niedociągnięcie. Tutaj mi, źle złapałam nitkę, więc będę musiała to naprawiać, a za późno się zorientowałam, powiedziałam, za Chiny ludowe nie będę tego pruć. Tutaj to podbieranie było też dla mnie dość takie ciężkie, ale jakoś to wyszło. Blokowanie też mam nadzieję troszkę tu pomoże, bo jednak ta włóczka pięknie też rozkwita. Nie wiem, czy będzie widać, ale widzicie ten puszek? Piękny jest tutaj po blokowaniu. No i co? Aha, co to za włóczka? To jest, kochani, taka włóczka, ale pokażę wam etykietkę. I to jest Lamana Como Kashmir. Lamana Como Kashmir, czyli 70% merino superfine i 30% kaszmiru. W 25 gramach mamy 120 metrów. To jest z tych włóczek super light i ja tą włóczkę miałam jeszcze zanim w ogóle Lamana przysłała mi ten... poczekajcie chwilkę, zaraz do was wrócę. No chodź. To był taki mały przerywnik. Tak, Lamana Como Kashmir. Miałam tą włóczkę w swoich zbiorach, zanim Lamana jako firma wysłała mi właśnie te włóczki do wypróbowania, ponieważ miałam do czynienia z Lamana Como i poprosiłam właścicielkę sklepu tutaj w UK, bo ona miała tam kilka włóczek Lamana, ale nie wszystkie. W ogóle ciężko mi było tą Lamanę Como Kashmir znaleźć i zapytałam, czy po prostu mogłaby dla mnie zamówić i powiedziała, nie ma problemu, jeszcze mi dała 10% zniżki, także tyle, że musiałam w całym paku, czyli 10 sztuk zamówić. I ten wzór właśnie, kochani, jest rozpisany na Como Kashmir. Więc stwierdziłam, no, mam włóczkę, wzór jest na nią rozpisany, wzór mi się podoba, no to trzeba nakładać na druty i jechać. No i tak, kochani, sobie jadę. Przyjemnie się bardzo robi, aczkolwiek muszę się przy tym, może nie tyle w tych momentach właśnie łączenia, podbierania oczek na tych warkoczach, to jest dla mnie troszkę trudne i mówię, no nie jest to idealne, ale nie będę tego pruć i zaczynać od nowa, bo ja muszę zrobić kilka takich udziergów, żeby to zadziałało.
w sensie, żebym już znalazła odpowiedni sposób robienia tego. Więc ten będzie taki, jaki jest i tak jestem z niego dumna, a myślę, że blokowanie pomoże tutaj troszkę wyrównać te oczka, szczególnie w tych miejscach, gdzie było podbieranie. No i tak sobie robię. Tutaj też było formowanie właśnie pod paszki i myślę, że no już jestem bardzo blisko połączenia w okrążenia. To już chyba się, nie wiem, czy to nie już przypadkiem, czy może jeszcze ze 2 rzędy i właśnie będę łączyć w okrążenia, więc też powinno już troszkę łatwiej pójść i rękawy też pójdą na pewno w miarę szybko, ponieważ są to krótkie rękawy, bo jest to koszulka. Koszulka z takiej, ale ta dzianina, szkoda, że nie możecie tego dotknąć, bo ona po blokowaniu jest tak przyjemna, przed blokowaniem już jest przyjemna, a po blokowaniu robi się taka naprawdę, naprawdę delikatna. Także myślę, że będę zadowolona. Zobaczymy jak z użytkowaniem, ale póki co jestem bardzo, bardzo na tak. Czyli właśnie moje custom party tak wygląda. To taki udział, nad którym się ostatnio skupiam właściwie najbardziej. Jeśli zaś chodzi o ostatni udzierk, który narzuciłam na druty, to będzie, kochani, niespodzianka. Niespodzianka. Kto by pomyślał, no? Kto by pomyślał, że ta pani tutaj w tej telewizji weźmie i wróci do szydełka. Tak, kochani, szydełko. Szydełko, żeby nie było. Moje ulubione to są Clover Amour. Żadnych innych nie korzystam. Nie ma lepszych szydełek dla mnie osobiście. Są idealnie dopasowane do mojej ręki, ale co najważniejsze, mają idealnie wyprofilowane główki. Przynajmniej do mojego trybu pracy. I co to jest? To jest, kochani, to się chyba Tropes nazywa. Ja Wam wspominałam o tym projekcie. Kiedyś tam tu się pojawi. To jest Susan Miller? Albo nie? Tu się pojawi. Jedna z moich ulubionych autorek w każdym razie i ona ma jeden taki właśnie, znaczy może ma więcej, ale jeden był taki, który mi się spodobał. Projekt na szydełko. Bluzka na szydełku, taka letnia z długim rękawem i tak. Miałam straszną ochotę wrzucić właśnie sobie coś na szydełko. Ten wzór od dawna był w mojej... Luna, no dzień dobry. Od dawna był w mojej bibliotece, więc stwierdziłam, dlaczego nie. Ale ponieważ ja nie jestem fanem ciuchów szydełkowych, no chodź, nie marudź, no. No skakuj, no miał. No muszę pogłaskać, bo przecież się nie zamknie. Chodź, przywitaj się tutaj z telewizami. O, dzień dobry. No. Na czym to ja skończyłam? Tak, bardzo chciałam coś na szydełku zrobić. Nie chciałam, aby to była chusta, bo ja z chust nie korzystam szydełkowych. I z ciuchów szydełkowych właściwie też nie korzystam, ale mówię tak, mam taką włóczkę, której mi nie szkoda, którą i tak planowałam sprzedać albo oddać i mówię, a może wykorzystam ją właśnie do tego udziergu i zobaczę, jak mi się to nosi, robi, czy w ogóle jest sens i ewentualnie, jeśli okaże się, że mi się to podoba i że ja z tego będę korzystać, to wtedy użyję włóczki jakiejś innej, w innym kolorze, może tak, bo sama włóczka jest super, natomiast kolor, to było z czasów, kiedy ja szalałam z kolorami i to jest jedno z tych szaleństw. Luna, weź tyłek Dziękuję. Nie łaź mi tu. Idź mi stąd. Pieku, pieku. No. Dobra, będzie kamera latać, bo oczywiście kot teraz łazi po parapecie akurat w tym miejscu, gdzie jest mój statyw. Dobra, widać mnie. Także tak, kolor nie mój już od jakiegoś czasu, ale włóczka to są zakręcone motki. Jej pewnie już nie ma w sprzedaży, bo to lata temu było kupowane. Ona tak wygląda. Jest taka jakby leciutko melanżowa i to jest, kochani, Touch of Softness, bawełna 100%, kolor navy morski melanż. Ja mam tu 3 nitki, waga 300 gram, 1000 metrów i ja mam 2 takie motki. Więc spokojnie powinno mi według tego, co napisała projektantka, starczyć. Więc używam. To jest naprawdę milutka bawełna, bardzo milutka jak na bawełnę, nie jest sztywna, jest naprawdę przyjemna. Tu Wam przybliżę. Tak to wygląda. 3 takie niteczki. Na pewno na drutach świetnie by to też wyglądało. Z tym, że mówię, ja chciałam coś na szydełko, to miałam w ilości odpowiedniej. No dzianina powstaje fajna, chociaż mówię, ja nie jestem fanem szydełkowych udziergów, ale zobaczymy jak to będzie się prezentować po pierwsze po blokowaniu w całości i tak dalej, ponieważ to jest część pleców.
Nie wiem, czy to jest dobry rozmiar, czy nie. I powiem Wam, w ogóle mnie to nie interesuje. Wybrałam sobie na oko, robię sobie na oko, próbkę zrobiłam na oko, bo ja to robię, to jest akurat udzierk do taki procesowy, że tak to nazwę, czyli nie jest to dla mnie ważny efekt końcowy, tylko sam proces dziergania. No i mam go oczywiście, o, widzicie, w takiej torebeczce pięknej, tak od Judytki, ale masz to cudne, natomiast mój piękny kabelkowy sweterek, koszulka mam w lusiowej saszetce takiej pięknej, czy saszetce też torbie, nie? No, a to tak wiecie, dygresja. Także tak, to są w tej chwili moje projekty, nad którymi pracuję tak aktywnie, ale do nich dojdą inne, no bo jak żeby inaczej. Chociaż powiem Wam, że chciałabym dzisiaj się skupić właśnie na tych kabelkach na tyle, żeby połączyć sobie ten udzierk w okrążenia i zrobić na przykład już w okrążeniu takie powtórzenie do tych pierwszych warkoczy. I później skupiłabym się troszkę bardziej na tej szydełkowej, bo ja na szydełku robię dość szybko. Ja na drutach też chyba robię szybko, tak mi się wydaje, nie wiem, ale na szydełku wiem, że robię szybko. No i na szydełku ja ani nie muszę patrzeć, ani nic, bo szydełko no robiłam latami i to już jest pamięć mięśniowa, a poza tym to jest, kochani, grany square. Tak, to jest kwadrat babuni, ścieg kwadrat babuni, to nie wymaga absolutnie żadnej wiedzy tak naprawdę. I ja sobie to, wiecie, dziergam, oglądając coś, czytając, mogę nawet czytać przy tym, robić obiad, bo w szydełku jest tak, że robicie w każdej chwili, to możecie rzucić, nic się z tym nie stanie, nie? To wam się nagle nie popruje, nie rozwali, więc to jest fajne w szydełku też. No ale tak, planowałabym właśnie dojść sobie w tej pierwszej do połączenia, do zrobienia właśnie jednego powtórzenia z tymi warkoczami i później przeskoczyłabym sobie właśnie na to szydełko, żeby skończyć te plecy. Tam ma być chyba 50 ileś rzędów łącznie. Ja jestem 20 ileś, no. Ale tak naprawdę jakbym przysiadła, to bym w 2 godziny to zrobiła, bo to jest naprawdę bezmyślne szydełkowanie. Ale tak, tak się rozglądam. Włóczki, pokażę Wam szybko nowe, ale nowe, nie nowe. Ja je znam, Wy je zapewne też znacie. Ja wspomniałam w poprzednim filmie, że zamówiłam sobie 2 włóczki Isayera, korzystając z promocji sklepu, który mnie perfidnie skusił mailowo, twierdząc, że się wycofują z marki Isayer i no, jest 20% off, więc cóż. I mówiłam Wam, że będzie to Isayer Trio, bo jestem zafascynowana tą włóczką, Trio 1 dokładniej, w kolorze takim, o, czekoladowym. Piękny jest ten kolor. On jest taki właśnie też melanżowy. To jest kolor chestnut. Piękny. Piękny jest. A drugą to jest silk mohair od Isayera. Jeden też z delikatniejszych i przyjemniejszych mohairów. On jest cudowny. Jeśli chodzi o kolor, to nie było, kochani, specjalnie wyboru. Było kilka takich beżowych i tak dalej, ale ja sporo mam już w swojej kolekcji takich beży, jasnych brązów, ciepłych i tak dalej, więc nie chciałam powielać. Wzięłam sobie to, co było ilościowo, i to, co mi się spodobało, i to jest właśnie taki kolorek. To jest niby beż, niby szarość, raczej chłodny taki odcień. I to jest kolor, kochani, numer 2. Całkiem fajny, spokojnie z czymś połączę i on ma 75% moheru, 25% jedwabiu, 212 metrów, 25 gramach standardowo. Natomiast Isayer Trio Wam nie powiedziałam, to jest 50% lnu, 30% bawełny i 20% lioselu i w 50 gramach mamy 350 metrów. I tak, i tyle właściwie z zakupów. O tym R z Dropsa Wam powiedziałam. No i tyle. Próbek więcej nie mam, bo nie robiłam jakoś, ponieważ jestem zafiksowana w tej chwili właśnie na tych projektach, które chciałabym zacząć i nie chciałam robić więcej próbek, bo bym sobie tutaj w głowie porobiła jakieś dziwne rzeczy. Tak to nazwę. Ale tak. Dobra, kochani. To teraz. Co teraz? Teraz zrobimy przerwę i albo wrócę do Was jeszcze dzisiaj wieczorem, bo muszę spakować kilka zamówień na Vinted, muszę pojechać po Julkę na tańce, bo ona sobie teraz poszła na tańce, a ja muszę po nią pojechać, ponieważ jedziemy do TK Maxa, bo coś tam chciała. I może od razu wracając, bym paczki ze sprzedaży na Vinted wrzuciła sobie tam
w odpowiednie miejsce, więc teraz popakuję szybko paczuchy. Jeśli starczy mi czasu, to nagram część jeszcze ze wzorami. Do nich też nie potrzebuję jakoś specjalnie światła, więc ewentualnie sobie jakąś lampkę puścimy i tyle. To, co trzeba było użyć i pokazać do światła dziennego, to już Wam pokazałam. Natomiast polecajki wzorowe będą później. I tyle. Także chwilowo się z Wami żegnam. Dla Was to będzie sekundka, dla mnie troszkę więcej i przejdziemy do wzorów. Dobrze, kochani. Jak widać, niestety jest już ciemno, ale myślę, że ta część ze wzorami nie wymaga jakiegoś specjalnego światła. Podglądam sobie tu na zegarku, jak się ustawić, żeby było miejsce na wyrzucenie zdjęć, ale zacznijmy może. Będzie trochę nowości. Nowości w takim sensie wzorów, które dość niedawno pojawiły się na Ravelli, a które przykuły moją uwagę. I pierwszym z nich jest Easy Tea od Anne Wencel. I teraz, co my tu mamy? Mamy tea, jak sama nazwa wskazuje. Co przykuło moją uwagę, to włóczki, z których jest to zrobione, mianowicie Itokinu oraz Itoshimo. Itokinu posiadam w swoich zapasach, natomiast Itoshimo niestety nie i nie znam, ale myślę, że mogłabym zamienić tą włóczkę na coś innego, no choć nie marudź, co posiadam w zapasach. Ale przejdźmy może dalej. To jest połączenie właśnie tych włóczek, które ma nam dać, przynajmniej jak twierdzi Ravelli, grubość Decay. Próbka to 23 oczka na 35 rzędów, druty 3,5. Oprócz tego używamy jeszcze drutów 3 i 2,5. Mamy 8 rozmiarów, języki angielski, duński, niemiecki, włoski, norweski i szwedzki. I teraz zobaczmy, co nam tutaj opowiada autorka. Stockinette stitch, czyli zwykły ściek gładki z prostym silhouet, jak to jest powiedziane, i shoulder, tak, czyli ramiona są delikatnie przesunięte do przodu. Linia ramion jest delikatnie przesunięta do przodu. Lecimy od góry do dołu. Robimy tutaj rip neck, czyli ściągacz. On jest dość króciutki z tego, co tu widzę na zdjęciach. Robimy rzędy skrócone, kształtując tutaj cały neckline. I co dalej? The yoke is worked in the round, czyli karczek jest przerabiany na okrągło do momentu otrzymania odpowiedniej szerokości ramion. Następnie rozdzielamy to na przód i na tył. Przerabiamy dalej w tej z powrotem. Podbieramy oczka na armholes, czyli tutaj na rękawki pod pachą i ponownie wracamy do przerabiania na okrągło. I tu właśnie jest dla mnie przynajmniej ciekawa technika, bo według tego, co tu jest napisane, według tego, jak ja to rozumiem, robimy najpierw na okrągło, później rozdzielamy robótkę na przód i tył i później znów wracamy do przerabiania na okrągło. Tak chyba jeszcze nie pracowałam, ale powiem Wam, że bardzo podoba mi się, jak leży ta bluzka na Anne Wencel. Oczywiście to, że leży na niej tak fajnie, nie znaczy, że będzie na mnie leżała, ale bardzo mi się podoba. Podoba mi się też dekolt, taki leciutko łódkowy, czyli coś, co lubię. Ale zobaczmy, tutaj mamy, jeśli chodzi o obwód w biuście, od 110 do 143 cm. Więc ja bym celowała albo w rozmiar 1, albo rozmiar 2, czyli 110 lub 116. Czy mamy tutaj, tak, pozytywny luz 20 do 40 cm. Ja bym poszła bardziej w 20, a może więcej, no nie wiem. Na pewno musiałabym jakieś tam swoje koszulki, że tak powiem, pomierzyć i jakąś taką średnią wybrać. O próbce Wam powiedziałam. I tak, potrzeba nam około, przynajmniej na te rozmiary dla mnie, te początkowe 200 gram Shimo i 150 gram kinu. Kinu mam bodajże taką ilość. Shimo, tak jak mówiłam, nie mam, ale musiałabym się rozejrzeć po swoich zapasach, co ja tam właściwie mam i czy jest coś, co mogłabym użyć w zamian. Czekajcie, sprawdzę, czy ja dalej się nagrywam, czy może jednak niekoniecznie. Chyba tak. Chyba tak, dobra. Czy coś jeszcze? Nie, tutaj już więcej nic nie ma. Wzór został wydany w tym miesiącu, czyli w maju 2026. Jeśli chodzi o projekty, pojawiają się zaledwie
niby pokazuje 4, ale tak naprawdę jak wchodzę w projekty, to nic mi się tutaj nie pokazuje, prócz jakiejś tam włóczki. Ale mówię, z tych zdjęć od Ann Wencel bardzo, bardzo podoba mi się, jak wygląda ta koszulka, więc kolejny projekt dodany do mojej listy do zrobienia. Dobra, przejdźmy dalej. Phoenix albo Phoenix sweater od Moreka Knit. Wpadłam na niego, jak przeglądałam wzory Moreki, bo tak jak Wam wspominałam, chciałabym popróbować też innych projektantek, a bodajże od Moreki jeszcze nie miałam przyjemności nic dziergać. Co mi się podoba w tym swetrze? Podoba mi się wykończenie tutaj dekoltu V takim jakby warkoczem. I właściwie to jest wszystko, co jest interesujące. Może źle to mówię, nie tyle nie jest on jest on interesujący, ale jednak jest to zwykły taki prosty pullover ściegiem gładkim, z tym, że właśnie wyróżnia się tutaj wykończeniem dekoltu i wyróżnia się rękawami, ponieważ tu są rękawy takie ala balonowe. Kojarzycie na pewno teraz ten hype na te spodnie wcięte w taki sposób balonowy od zewnętrznej strony, które powodują, że nogi wyglądają jakbyście mieli chorobę konkretną. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, może sobie przypomnę, ale to jest związane z niedożywieniem w dzieciństwie i nogi w ten sposób kościec zaczyna się kształtować, ale pomijmy, to jest taka dygresja, mi się to po prostu tak kojarzy, więc w życiu bym takich spodni nie założyła. I tutaj są w ten sposób zrobione rękawy i ja absolutnie bym takich rękawów chyba nie robiła. No chodź, nie marudź, no. No chodź. No wow. Raczej zostawiłabym tutaj sobie jakieś normalne rękawy. Podejrzewam, że nie ma z tym większego problemu. Myślę, że te rękawy są w ten sposób jakoś dziergane, że w pewnym momencie robimy zwiększenia, później znowu zmniejszenia. Nie wiem dokładnie, nie mam jeszcze tego wzoru. Wrzuciłam go sobie tam do ulubionych, ale jeszcze chyba go nie kupiłam. Nie, przepraszam, już go kupiłam, ale nie przeglądałam konkretnie. Więc ja postarałabym się raczej zrobić te rękawy normalne. Natomiast podoba mi się właśnie to przy dekolcie i tu jest też bodajże podobnie na linii ramion z tyłu. Też taki jakby, zaraz sobie powiększę, no taki ala warkoczyk, czy ciężko mi to określić, ale coś tam się dzieje i podoba mi się to, co się tam dzieje. Ale dobrze, przejdźmy do konkretów. Mamy tutaj podane włóczki Gepard Garn Cotton Wool 5 Organic, Lamana Como, Lamana Premia. Łączymy dwie włóczki tutaj, jeśli chodzi o Como i Premię, z tego co rozumiem. I uzyskujemy próbkę 21 oczek na 30 rzędów. Druty 4 mm, rozmiary od XS do 5XL, języki angielski, duński, francuski, niemiecki, koreański, norweski, polski, o proszę, i szwedzki. Mareka Knit to jest chyba polska projektantka. Coś mi się takiego obiło uszy, ale nie jestem pewna, więc nie będę. Ja i tak wolę po angielsku. I teraz tak, robimy od góry do dołu. Zaczynamy od tyłu, gdzie przerabiamy na płasko, dodając powiększenia, żeby ukształtować ramiona. Kontynuujemy do pach. Podbieramy oczka na ramionach, na lewy i prawy przód. Co tam dalej? No i inkryzy, czyli zwiększenia robimy tak, żeby powstał nam dekolt w serek. Łączymy to. Julka, zostaw to. Co ty robisz? Dobieramy oczka pod pachami, lecimy body i tak dalej, i tak dalej. Czyli już dalej wszystko idzie normalnie. Tutaj właśnie jest tylko to fajne rozwiązanie, które mi się podoba. Nie mam sweterków w serek. Może jeden, ten taki chyba two-fold sweater od Cadry, ale to jest z tej cienkiej takiej włóczki, to byłby taki grubszy, więc myślę, że też się za niego zabiorę. Tutaj mamy tak, 25 cm pozytywnego luzu, taki sugerowany. I tak, jeśli chodzi o obwody, to od 110 do 167 cm. I to są obwody te podane ukończonego już udziergu. No i tyle. I tyle. Ten Cotton Wool 5 od Gepard na najmniejszy rozmiar 600, później 650, 700, 750 i tak to mniej więcej rośnie gramów. Druga Como od Lamany
250, 275, 300, 325. No i właśnie, i można, tutaj jest napisane, że można użyć albo połączenia DK plus lace lub worsted pojedynczą nitką, z tym, że ja 21 oczek to raczej uzyskuję łącząc fingering plus lace niż DK plus lace, więc tu bym musiała sobie jednak zmodyfikować. Ale mówię, bardzo podobają mi się te tutaj wykończenia. Podoba mi się to, że dekolt nie jest tak głęboki, więc to jest na pewno coś, za co bym się po raz kolejny chciała wziąć. Tutaj chyba nie ma wykończeń na dole. Tak, to wygląda przynajmniej w tej jasnej wersji, jakby ten brzeg był zrolowany, niewykańczany. I podobnie to wygląda w niebieskiej wersji, więc ciekawe. Dobrze. I ostatnim wzorem, który, znaczy ja mam ich dużo więcej do pokazania, ale bez przesady. Ostatnim, który też jest jednym z takich nowszych wzorów, ten Phoenix jest, nie drap mnie, bo ciebie sama drapnę zaraz. On jest z kwietnia 2026, czyli też relatywnie nowy wzór. Natomiast ostatni to jest Olga's Jacket od Olgi Putano. Ja o tej, Jezu Luna, nie ugniataj mi nogi, ugniataj se kocyk, no. Wróćmy do Olgi. Olga Putano. Ja znam to może za dużo powiedziane. Nieraz słyszałam o tej projektance, widziałam kilka jej wzorów, nic jakoś specjalnie nie przypadło mi do gustu. Natomiast to mi się spodobało. To jest taka zabawa, tak bym to nazwała. Kojarzy mi się bardzo z kocykiem od... No i teraz nie pamiętam oczywiście. Wiecie, taki w trójkąty. Też garter stitchem robiony. Sweet Shop Blanket, tak się na pewno nazywa wzór, ale w tej chwili absolutnie nie przypomnę sobie nazwy projektantki, chociaż dla niej 2 razy już testowałam. Ona jest z Anglii i czarna dziura w mojej głowie teraz powstała, ale bardzo mi przypomina właśnie Sweet Shop Blanket i podejrzewam, że jest podobnie skonstruowany. Wygląda na taki robiony z elementów, ale raczej nie zszywanych, tylko właśnie chyba jakoś to tak idzie, że po kolei się je dołącza do siebie. Ale zobaczymy, co tu jest dalej napisane. Na pewno mamy włóczkę Emiak Tibetan Cloud. Nigdy nie próbowałam, ale Emiak jest znany raczej z dobrej jakości włóczek. Ja mam akurat inne od nich. To jest podobno Sport 5 ply. Poczekajcie chwilkę, zaraz go sobie otworzę. Sport 100 gram 300 metrów. No to tak niekoniecznie nazwałabym to sportem, bardziej light decay, ale wiecie. 16 oczek na 32 rzędy na drutach 3,5, tak mi się wydaje, że to na tych większych. Rozmiary od 1 do 6 i mamy wzór w języku angielskim. I teraz tak. Czy my tu mamy jakieś, tak, jest dziergany w jednym kawałku, trójkąt po trójkącie, ściegiem francuskim i z dodanym ściągaczem. Tak, tu jest fajnie napisane. Niespodziewanie łatwy, tak też jest opisane. Co dalej? Body, czyli ciałko i rękawy są dziergane na płasko, następnie połączone razem. Więc rozumiem, że rękawy są po prostu doszywane do ciała. Następnie podbiera się oczka, robi się tutaj plisę na dole, na górze i dodaje się również kieszenie. Chociaż ja tych kieszeni nie jestem pewna. Mi się bardzo, gdzieś tam widziałam wersję bez kieszeni i chyba podoba mi się bardziej. I fold over hem, czyli ta plisa chyba tutaj jest podwójna. Tak bym to rozumiała. Pozytywny luz 25 do 61 cm. O, to już lekka przesada. Chyba tak. I czy tu są podane wymiary skończonego udziergu? Chyba tak, między 107 a 196, jeśli dobrze rozumiem. Chyba, że to są wymiary, którymi
my się mamy sugerować, czyli te nasze wymiary, względem których mamy dobrać rozmiar. Ale mówię, tego akurat wzoru jeszcze nie kupiłam, waham się. I tutaj jest tak, zabawa kolorami. Mamy łącznie 5 kolorów. Potrzebujemy łącznie ile tutaj. No nie jest łącznie wszystkiego napisane, ale tak, przykładowo do najmniejszego rozmiaru, czyli do tej jedynki byłoby jeden motek C1, jeden C2, 3 C3, czyli kolor C3 będzie tym kolorem, podejrzewam, głównym, podstawowym, później po jednym motku C4 i C5. Ja bym tu na pewno nie chciała zrobić takiej super kolorowej wersji, ale coś w takich odcieniach właśnie ziemistych, może brąz z jakąś ciemną zielenią i do tego coś jasnego, wiecie, coś takiego spokojniejszego, ale jednak pobawić się trochę tym kolorem. Także to też zwróciło moją uwagę i zastanawiam się, czy tego wzoru nie zakupić. On chyba nadal jest jeszcze w promocji, w związku z tym, że jest to nowy wzór i ma sporo projektów i jest na co popatrzeć, tak powiem. Też tu widzę, komuś się chyba pomyliło podbieranie, ale pomijmy ten fakt. No i powiem Wam, że tu jak widzę niektóre wersje bez kieszeni, to one mi się bardziej podobają. Ta kieszeń mi tu niespecjalnie odpowiada, natomiast no jest to ciekawy projekt. Jest to ciekawy projekt. Ja lubię ten Sweet Shop Blanket, wzór na ten kocyk. Ja robiłam bodajże poduszkę z tego wzoru lub z podobnego wzoru, na tej samej zasadzie działającego. Kiedyś Wam pokazywałam. I wiem, że to się całkiem fajnie robi. Więc myślę, że może kiedyś się za to zabiorę, chociaż nie jest to coś, co jakoś bardzo, bardzo mnie kusi, ale na pewno jestem zainteresowana tym wzorem. Także na dzisiaj to już tyle. Wszystko, co miałam Wam pokazać i powiedzieć, pokazałam. Przepraszam za to okropne światło tu już pod koniec filmu, ale na mnie nie musicie patrzeć. Ważne, że tutaj się gdzieś będą pojawiać te obrazki. Tutaj mi się Luna wywaliła na plecy i domaga się głaskania, więc to już jest koniec. Moi drodzy, to już niestety, ale muszę tutaj swoje obowiązki spełnić względem kota. No i co jeszcze? Standardowo. Kodzik zniżkowy to kokonki Tangled by K5. Tutaj Wam napiszę. I też kody zniżkowe są podane zawsze w opisie, podobnie jak linki do wzorów, o których mówię, więc warto sobie tam zajrzeć. Jeśli nie chce Wam się szukać wzoru po nazwie, zajrzyjcie sobie w opisie. Przeważnie udaje mi się wszystkie linki tam wrzucić. Także ja Wam dziękuję za dzisiaj. Chyba w przyszłym tygodniu, w środę, pojawi się nowy filmik, w którym pokazuję swoje letnie udziergi, które do tej pory zrobiłam. Także jeśli macie ochotę coś takiego zobaczyć, to zapraszam. Wydaje mi się, że jest ustawiony na środę. A chyba tydzień później albo 2 tygodnie później, nawet nie wiem, też jakiś filmik robiłam. Co ja robiłam? Nie wiem, czy przypadkiem nie drugą część zamienników moheru, ale to muszę sprawdzić. W każdym razie w przyszłym tygodniu pojawi się jeszcze dodatkowy filmik, jeśli macie ochotę zobaczyć. A na dzisiaj to już tyle. Dziękuję, że tu byliście i do zobaczenia. Pa!